Tutaj też jest na tabliczce znamionowej logo EWD, czyli Elektrowerkzeuge Dresden, typ SRB-S6. O, mogę wyjąć tę całą końcówkę. Tutaj oczywiście mogłem włożyć inne pasujące końcówki, które były akurat potrzebne do pracy. Tutaj zaskakiwały te w cudzysłowie ząbki i cała ta końcówka razem z tym bitem na końcu zaczynała się obracać. O, teraz myślę, że to działanie udaru było bardzo fajnie widać. I zobaczmy. Wyjąłem tutaj tę przekładnię. Przy okazji to zresztą ładnie nasmarujemy. No i teraz chyba, teraz ładnie uda mi się tutaj dostać do tej części naszej wkrętarki. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. I tu są malutkie, maleńkie naprawdę szczotki. No to wkręcam powoli te 3 śruby. No to zmontujmy tutaj może do końca to sprzęgło. Tutaj jest sprężynka. Cześć, mam już zmontowany i nawet wstępnie przetestowany odkurzacz Hoover z 1972 roku, którym ostatnio się zajmowałem, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj chciałbym dla odmiany i dla różnorodności tematycznej tutaj na kanale zająć się innym urządzeniem, taką, no powiedzmy dosyć starą, pochodzącą mniej więcej z podobnego czasu, bo z lat 70. wkrętarką elektryczną, którą mam tutaj do prezentacji na kanale od Sławka. Ona już u mnie trochę leży i chciałbym wreszcie się nią zająć. Ona chyba nawet jest sprawna, bo nawet króciutko w jednym z odcinków patrzyliśmy, że działa, ale chciałbym poznać jej budowę, ewentualnie spróbować dowiedzieć się troszeczkę więcej o producencie. Dlatego ten odkurzacz Hoover na razie odstawiam, spotkamy się z nim w oddzielnym odcinku o montażu tego odkurzacza, a my zajmujemy się dzisiaj tą elektryczną wkrętarką. No właśnie, czyli ta wkrętarka elektryczna z czasów NRD, wyprodukowana w fabryce VEB Elektrowerkzeuge Dresden. VEB, o tym już była wielokrotnie mowa, to jest skrót od Volkseigener Betrieb, czyli taka forma państwowej własności fabryk w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Elektrowerkzeuge oznacza po prostu urządzenia elektryczne czy narzędzia elektryczne. Dresden, czyli Drezno. Piękne miasto, bardzo zniszczone w czasie II wojny światowej. Byłem tam kilkakrotnie, jest sporo do zobaczenia w Dreźnie, można się tam stosunkowo łatwo dostać, nawet pociągiem lokalnym z naszego Zgorzelca. Tutaj też jest na tabliczce znamionowej logo EWD, czyli Elektrowerkzeuge Dresden, typ SRB-S6. Tutaj jest numer 2551 łamane na 78, pewnie 78 to jest data produkcji tej wkrętarki. 220 V, prąd przemienny jednofazowy, 100 W, prąd 0,46 A. Nie jestem pewien, co oznacza ten skrót F1, F3. Tutaj na tabliczce znamionowej 1000 obrotów na minutę, to jest U łamane na min, to jest Umdrehungen na minutę. Umdrehungen to są obroty. IP20, czyli zabezpieczenie przed, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, dotknięciem jakichś ruchomych elementów palcem, przed dostaniem się do tej wkrętarki ciał stałych o średnicy większej niż 12,5 mm, natomiast zupełnie nie jest ona zabezpieczona przed wodą i wilgocią. M4, M6 to jest chyba oznaczenie średnicy tych bitów, by się dzisiaj powiedziało, tych końcówek, które były używane z tą wkrętarką. Tutaj skrót DB jest dalej. Nie jestem pewien, czy to nie oznaczało Dauerbetrieb, czyli praca ciągła w języku niemieckim, ale tego nie jestem pewien. I jest tutaj jeszcze taki numer TGL. To był, z tego co wiem, numer przyznawany przez taki NRD-owski Urząd Standardyzacji, Miar i Badania Towarów. Chyba tak można by to przetłumaczyć. On się nazywał po niemiecku Amt für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung, czyli numer potwierdzający, że urządzenie spełnia obowiązujące w owym czasie normy. No i tutaj jest jeszcze znak urządzenia w drugiej klasie ochronności, czyli nie wymagającego przewodu ochronnego.
Znalazłem informację, że ta wytwórnia VEB Elektrowerkzeuge Dresden mieściła się przy Leptauerstraße 40, nawet wiem gdzie to jest, koło takiego dużego dworca kolejowego Friedrichstadt. Więc bardzo, jeśli chodzi o dystrybucję towarów, w bardzo takiej dobrej, sprzyjającej okolicy, trochę przypuszczam, że tak jak to bardzo często w NRD było, ta fabryka VEB Elektrowerkzeuge powstała w miejsce jeszcze jakiejś istniejącej przedwojennej fabryki narzędzi, która po prostu po wojnie została upaństwowiona, odebrana poprzednim właścicielom i tam urządzono taką państwową wytwórnię. Poszukałem też innych towarów tej samej fabryki, znalazłem nawet dosyć podobną, taką w tym stylu ręczną wiertarkę o nazwie EBS-4 z właśnie silnikiem uniwersalnym, sprzęgłem i uchwytem wiertarskim tutaj na końcu. Znalazłem ją w takim katalogu różnego sprzętu z czasów NRD. Mogę Wam nawet tutaj wyświetlić stronę, na której ta wiertarka z tej samej wytwórni jest narysowana i to jest właściwie chyba wszystko. Znalazłem jeszcze oczywiście tego typu wkrętarki, właśnie takie malutkie, tak robione wiertarki produkowane w Dreźnie. Natomiast bardzo podobne urządzenia były produkowane też w fabryce w Sebnitz. My tutaj na kanale oglądaliśmy m.in. już jedną wiertarkę z Sebnitz, natomiast tam produkowano też tego typu wiertarki i wkrętarki. Może ja akurat mam katalog, który jest troszeczkę starszy i tam są chyba starsze modele, ale na przykład taka wkrętarka typu SRB1, ta jest SRBS6, ale SRB1 była produkowana w fabryce w Sebnitz. Tutaj możemy ją zobaczyć na stronie ze starego katalogu. Tutaj jest nawet napisane, że ona ma regulację obrotów w prawo, w lewo. Coś, co chyba na tym modelu w ogóle nie znajduję. Tutaj jest, jeszcze to później zobaczymy, ale tutaj jest chyba tylko wyłącznik przy tej wkrętarce. Także w fabryce w Sebnitz też tego typu sprzęt produkowano. Chyba więcej urządzeń z tej fabryki Elektrowerkzeuge Dresden nie znalazłem. Poszukam jeszcze, jeżeli uda mi się coś więcej o historii dowiedzieć, to umieszczę to w opisie tego dzisiejszego filmu. W tym miejscu chciałem zrobić malutkie uzupełnienie dotyczące historii, bo jednak moje przypuszczenie, że była to jeszcze fabryka z korzeniami przedwojennymi, okazała się słuszna. Poszukałem troszeczkę informacji i znalazłem, że przed wojną w latach 30. pod tym samym adresem przy Leptauerstraße 40 w Dreźnie istniała fabryka Arthur Müller o nazwie Spezialfabrik Elektrischer Präzisionsmotoren, czyli specjalna fabryka elektrycznych, precyzyjnych silników. I ona tak naprawdę istniała gdzieś chyba do początku lat 70., pewnie już pod jakąś kontrolą państwową w czasach NRD-owskich, ale jeszcze wydaje mi się, że z 71 roku znalazłem dosłownie identyczny model wkrętarki SRB S6, tak samo oznaczony, o takich samych właściwościach, ale jeszcze z napisem tutaj Arthur Müller i z troszeczkę innym logotypem. Może nie będę o tym mówił teraz, tylko powiem jeszcze pod koniec filmu, jak już to urządzenie przejrzymy i zmontujemy. Natomiast ja w tym dzisiejszym odcinku chciałbym przede wszystkim szybko obejrzeć konstrukcję tego urządzenia. Tutaj mamy taki płaski śrubokręt, czy taką płaską końcówkę na końcu tego urządzenia. Jest to zabezpieczone właśnie przed przypadkowym dotknięciem. Zaraz to spróbujemy rozmontować. Plastikowa obudowa, tutaj możliwość zawieszenia na jakimś uchwycie, przewód i to wszystko. Spróbuję na chwileczkę podłączyć tę wkrętarkę do zasilania i zobaczmy, teraz jest na 0. Urządzenie rusza, ale tutaj ta końcówka się nie obraca, jest tutaj takie specjalne sprzęgło. Dopiero po przyciśnięciu spróbuję może momencik. Dopiero po przyciśnięciu powinna ona zacząć działać. Tak. Wyraźnie tutaj już zaczęło się to wszystko obracać, czyli tutaj zdaje się znajduje się całe sprzęgło odpowiadające za ten ruch właśnie końcówki po dociśnięciu do przykręcanej śruby. Nie wiem, jak jest z regulacją obrotów w prawo, w lewo. Ona chyba tylko w tym momencie wkręca. No i tutaj mam fajną wiadomość, bo już w trakcie realizacji tego filmu pogrzebałem troszeczkę dokładniej w internecie i na stronie Bauarchiv DDR.
na stronie archiwum budowlane NRD w języku niemieckim znalazłem taki katalog różnych przyrządów i znalazłem dokładnie w tym katalogu opisaną tę naszą wkrętarkę typu SRB S6 z zakładu VEB Elektrowerkzeuge Dresden. Tutaj jest napisane, że elektryczna wkrętarka składa się z silnika, przekładni, mechanizmu udarowego, to jest ciekawe, to sobie obejrzymy, no i tutaj głowicy. Wbudowany silnik uniwersalny znajduje się w obudowie plastikowej, do której przyłączone jest przekładnia i mechanizm udarowy w takiej obudowie aluminiowej. No i tutaj na koniec znajduje się też głowica. Podczas wkręcania śruby, kiedy głowica już się tutaj zablokuje, ruch obrotowy zmieniany jest w uderzenia, czyli zaczyna działać mechanizm udarowy. No i dzięki temu powstaje śruba jest silniej dokręcana. I tutaj jest też napisane, że urządzenie jest w drugiej klasie ochronności, co zgadza się tutaj z tabliczką znamionową. Techniczne dane: napięcie 220 lub 125 V, w tym przypadku 220, moc 100 W, zgadza się, 1000 obrotów na minutę, zgadza się. Tak, tutaj jest średnica śrub M4, M5, M6, czyli tutaj zgadza się to też na tabliczce. Obroty w prawo lub w lewo. No właśnie, to jest ciekawe, może o tym za chwileczkę powiem. Tutaj jest długość 350 mm, średnica 65 mm, waga 1,7 kg. Jest tutaj napisane, że ta wkrętarka elektryczna jest przede wszystkim używana do dokręcania śrub podczas różnych prac montażowych. No i tak jak powiedziałem, producent VEB Elektrowerkzeuge Dresden. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek pracy tej wkrętarki, no to ona w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych wkrętarek nie ma takiej prostej możliwości, nie ma jakiegoś przełącznika, gdzie mogliśmy wybierać ruch w prawo, w lewo, czyli wkręcanie, wykręcanie śrub. Tutaj jest tylko zwykły wyłącznik. Natomiast ona jest fabrycznie ustawiona na ruch w prawo, czyli dokręcamy śruby do prac montażowych, ale jak najbardziej wśród akcesoriów, których ja nie mam, była tutaj taka specjalna końcówka z przekładnią, to się nazywało po niemiecku Wendegetriebe, która po zamontowaniu umożliwiała ruch w kierunku w lewo, czyli ruch umożliwiający wykręcanie śrub. Czyli tego długo nie wiedziałem, jak było to zrobione. Wyjaśniło się bardzo prosto, trzeba było mieć komplet akcesoriów towarzyszących tej wkrętarce. Bardzo fajne urządzenie. Nie mam do niej niestety ciągle instrukcji obsługi, ale widziałem takie gdzieś w niemieckich ofertach internetowych. Może uda mi się kiedyś też taką dostać. Dobra, odłączam od zasilania. Spróbujmy zajrzeć tutaj najpierw do tej końcóweczki. Aha, odkręcam ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tutaj z całą pewnością te bity były wymienne. Ja niestety nie mam żadnych akcesoriów do tej wkrętarki. Ok, zdejmuję tutaj całą tę obudowę. Tu jest jeszcze taka tulejka osłaniająca ten, powiedzmy, bit na końcu. Jest tutaj jeszcze sprężyna, która właściwie powinna być w tej tulejce. I mogę wyjąć tę całą końcówkę. Tutaj oczywiście mogłem włożyć inne pasujące końcówki, które były akurat potrzebne do pracy. I teraz dopiero po wciśnięciu powinno się to zacząć obracać. Możemy nawet zrobić taką próbę. Tak. Czyli po wciśnięciu tutaj to sprzęgło zaskakuje i końcówka zaczyna się obracać. Teraz też zgodnie z ruchem wskazówek zegara odkręcam tutaj tę aluminiową obudowę. Aha. Zobaczcie, i mamy tutaj cały ten mechanizm sprzęgła, czyli w tym momencie obracał się tylko ten cały wewnętrzny element, nie obracała się ta końcówka, natomiast po dociśnięciu tutaj zaskakiwały te, w cudzysłowie, ząbki
i cała ta końcówka razem z tym bitem na końcu zaczynała się obracać. No tak, ale tak jak przeczytaliśmy wcześniej w tym katalogu, ta część pełniła nie tylko rolę w cudzysłowie sprzęgła, ale też mechanizmu udarowego. Jest tutaj napisane, że wiertarka jest wyposażona w mechanizm udarowy. Podczas wkręcania śruby, kiedy śruba się zatrzymuje, wtedy ruch obrotowy zmieniany jest właśnie w uderzenia, co zapewnia lepsze dociągnięcie wkręcanej śruby. Zastanawiam się, jak to działało. Powiedzmy, że w tej chwili mamy tak, sprzęgło zaskakuje, wykonywane są obroty, tutaj śruba dochodzi do końca, zostaje zablokowana i prawdopodobnie ta część wewnętrzna obraca się dalej, a ten mechanizm wykonuje taki skaczący ruch, tak przynajmniej myślę, uderzając w tę końcówkę z bitem, czyli powstaje coś takiego. Ciekawe, czy udałoby się to nam zaobserwować, gdybym w tej pozycji zablokował tutaj końcówkę tej wkrętarki i włączył zasilanie. Ciekawe, czy uda nam się działanie tego udaru obejrzeć, tylko muszę tu koniecznie założyć okulary na wszelki wypadek, bo może tutaj coś podczas takich prób wyskoczyć. No dobrze, to jest takie troszeczkę ryzykowne. Ja teraz włożyłem tutaj ten bit na koniec, zablokowałem to w kawałku drewna, docisnąłem tak, żeby sprzęgło tutaj zaskoczyło i zobaczmy teraz, czy uda nam się to działanie udaru zaobserwować. Chyba tak. O, teraz końcówka zaczęła się znowu obracać. Blokuję ją jeszcze raz. O, teraz myślę, że to działanie udaru było bardzo fajnie widać. No i super. Bardzo fajnie. Tutaj są jeszcze 3 śruby, po odkręceniu których prawdopodobnie będziemy mogli wyjąć silnik ze środka. Zaraz spróbujemy to dokładniej obejrzeć. Tutaj jeszcze mam możliwość odkręcenia takiej dużej nakrętki znajdującej się na odgiętce przewodu. Spróbujmy to zrobić, zobaczymy, czy nie dostaniemy się przypadkiem tutaj do tej części urządzenia. Ok, odgiętkę zdejmuję i co? Być może muszę odkręcić te 3 śruby znajdujące się z tej strony, żeby móc to rozłożyć. No to spróbujmy. Ostatecznie to jest tematem dzisiejszego odcinka. Ja sobie tylko na wszelki wypadek założę okulary ochronne, bo często w takich urządzeniach są jakieś sprężynujące części, które mogą odskoczyć. Śrubka z podkładką. Ok, 3 śrubki wykręcone. I zobaczmy. Wyjąłem tutaj tę przekładnię. Przy okazji to zresztą ładnie nasmarujemy. W ten sposób. I tutaj mam kolejne 2 śrubki, które prawdopodobnie pozwolą mi zdjąć tę pokrywę i dostać się do wirnika. No to wykręcam dalej. No, to są takie dłuższe śrubki od tych, które trzymają tę przekładnię. Fajny jest zapach, tutaj jest smaru. Dobra, druga śrubka i co? Tutaj zauważyłem, że jeszcze mam też nakrętkę na końcu i to ona chyba trzyma tę plastikową obudowę. Muszę ją odkręcić. No i teraz chyba, teraz ładnie uda mi się tutaj dostać do tej części naszej
wkrętarki. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. Ok, czyli tak, mamy tutaj wyłącznik, tam widać ładnie komutator na końcu wirnika. Tutaj jeżeli nim poruszam, to widać, jak komutator się obraca. Tutaj mamy dwa szczotkotrzymacze ze szczotkami, a spróbujmy prześledzić. Aha, i tutaj mamy jeszcze dwa kondensatory, pewnie pełniące rolę kondensatorów przeciwzakłóceniowych. Tutaj jest tylko widoczny ten numer TGL, czyli numer zgodności z obowiązującymi normami. Innych napisów w tej pozycji nie widzę, trzeba by te kondensatory stąd wyjąć. Możemy spróbować prześledzić, jak są zrobione tutaj połączenia. Tu mamy przewód zasilający i teraz tak, ta brązowa żyła z przewodu zasilającego wchodzi tędy, łączy się tutaj z tym szarym przewodem prowadzącym do uzwojeń stojana. Natomiast ta niebieska żyła z przewodu zasilającego wchodzi tędy do wyłącznika, a tutaj obok z wyłącznika wychodzi szary przewód, który idzie tędy, tutaj się rozdwaja jeden i ten szary idzie do uzwojeń stojana, a tutaj wychodzą dwa połączone z nim przewody, które wchodzą tutaj do tych dwóch kondensatorów i tak samo tutaj z tej strony z obu kondensatorów wychodzą zielone przewody, które łączą się tutaj. I prowadzą tutaj też do uzwojeń stojana. Tutaj bardzo delikatnie spróbowałem podważyć też ten element z tej strony i spróbuję go teraz wyjąć. Aha, to po prostu wyciągam. Widzę to wszystko z tej obudowy. O! Udało mi się po prostu zdjąć tę plastikową obudowę. Co nam to dało? Dało nam to tyle, że możemy tutaj zobaczyć całe te uzwojenia stojana. Bardzo fajnie jest to wszystko tutaj zapakowane w środku. Aha, i tu jest jeszcze taki wentylatorek, który zapewnia przepływ powietrza przez silnik. Tutaj przypuszczam, że żeby wyjąć ten wirnik, śruby mamy odkręcone. Prawdopodobnie tutaj trzeba by podłożyć drewnianą podkładeczkę i delikatnie młotkiem wystukać tutaj tę część i ona by się wysunęła prawdopodobnie razem z całym tym wirnikiem. Wtedy można by na przykład tutaj i tutaj wymienić łożyska, ale w tym przypadku nie jest to konieczne. Ja chyba nawet nie będę tego dalej demontował. Wystarczy już, że zobaczyliśmy sobie, jak mniej więcej to urządzenie jest zbudowane. Gdyby tutaj coś źle działało, to dalej bym się z tym męczył, ale w ten sposób mogę pewnie więcej uszkodzić niż będzie z tego pożytku. No dobra, to ja myślę, że powoli możemy to z powrotem zmontować. Jeszcze może jedną rzecz zrobimy. Chciałbym tutaj zajrzeć do tych szczotek, zobaczyć, jakie szczotki są w tym silniku. Aha, szczotkotrzymacze po prostu wysuwam. I tu są malutkie, maleńkie naprawdę szczotki. Zaraz przyniosę miarkę, zobaczymy, jakie one mają rozmiary. Mam już miarkę, to jest chyba w ogóle najmniejsza szczotka, z jaką miałem do czynienia. W szerszym miejscu 5 mm, w węższym 4 mm, 5×4. Ona jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, może spokojnie tutaj w tym silniku pracować. Wkładam ją w takim razie, aha, muszę ją włożyć tutaj do tego szczotkotrzymacza, tak troszeczkę odwrotnie. W ten sposób i cały szczotkotrzymacz wkładam, o, w ten sposób. On jest tylko na wcisk włożony. Tam szczotka do komutatora dotyka, ta druga też. Ok. No to możemy teraz założyć ponownie tę plastikową obudowę. Ona musi być tak założona, żeby tutaj to okienko pokrywało się z tym okienkiem, żeby wentylatorek miał tutaj dostęp do powietrza. Ok. Chyba nawet jeszcze bardziej powinienem to nacisnąć. O, dobra, weszło już tutaj do oporu. Teraz mogę założyć też tę górną obudowę w taki sposób, żeby tutaj wychodził wyłącznik. Tak. Wyłącznik może się ładnie przesuwać. O, to mam założone. Zaraz to wszystko jeszcze wytrę.
Bardzo fajnie się to montuje. Czyli tak, tutaj nakręcam ponownie tę znajdującą się na samym końcu nakręteczkę. Ona już mocno trzyma. Nasuwam tutaj odgiętkę z tą aluminiową nakrętką i nakręcam. Bardzo szybko się tę obudowę ponownie montuje. No dobra, no i co? I teraz musimy tutaj wkręcić jeszcze dwie te długie śruby. Ok. No to teraz tę przekładnię włożymy, tylko tu jeszcze troszeczkę nasmaruję. Ok, wsunąłem. Patrzę, czy się tutaj te otwory na śruby pokrywają. Chyba tak. No to wkręcam powoli te 3 śruby. Zobaczmy może, jak działa to po zmontowaniu. Zakładam sobie na wszelki wypadek okulary. Włączyłem zasilanie i zaraz zobaczymy. No tutaj właśnie obraca się ten cały główny element sprzęgła, a żeby zaczęła obracać się ta nasza końcóweczka, to musimy ten element, tu jest jeszcze sprężyna, musimy go docisnąć tak, żeby tutaj te ząbki za siebie zahaczyły. Wtedy zacznie się obracać też ta końcówka z naszym, w cudzysłowie, bitem wkręcającym śrubę. No a tak jak wspomniałem wcześniej, wykręcanie śrub też było przy pomocy tej wykrętarki możliwe, ale trzeba było mieć dodatkowe akcesoria. No to zmontujmy tutaj może do końca to sprzęgło. Tutaj jest sprężynka. Tutaj chyba wygodniej będzie, jak najpierw to włożę w obudowę. W ten sposób i teraz te elementy. O, tak, naciska się to, naciska. No i teraz nakręcam, chyba przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Tak. O, jest to nakręcone. No i teraz nic tutaj się nie będzie obracało, dopóki tego nie wciśniemy, z tym, że oczywiście trzymając to ręką lepiej tutaj nie włączać tej wkrętarki, bo zrobimy sobie krzywdę. To jest chyba wszystko. Teraz zakładam tutaj ten nasz jeden z tych bitów. No niestety innych nie mam w komplecie. Może kiedyś uda mi się takie dostać. Zakładam tutaj sprężynę i tę osłonkę na bit i zakładam tutaj jeszcze tę końcówkę, też przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dokręcam. Ok. Wytrę to troszeczkę, wytrę ręce i zaraz spróbujemy coś wkręcić tą wkrętarką. A ja obiecałem wam jeszcze tylko, że powiem króciutko o historii tej fabryki, bo na początku nie mogłem znaleźć więcej informacji o tej fabryce VEB Elektrowerkzeuge Dresden, czyli narzędzia elektryczne w Dreźnie, ale jednak poszukałem troszeczkę i tak jak przypuszczałem, okazało się, że była to znacjonalizowana już w czasach enerdowskich, ale sięgająca historią jeszcze czasów przedwojennych fabryka. Okazało się, że w tym samym miejscu pod tym adresem Leptauerstrasse 40 w Dreźnie istniała już w latach 30. fabryka o nazwie Arthur Müller Spezialfabrik Elektrische Präzisionsmotoren, czyli tak jak już mówiłem na początku, specjalna fabryka precyzyjnych silników elektrycznych. Właścicielem był Arthur Müller. Już nie znalazłem więcej informacji, kiedy ona powstała, ale była bardzo, bardzo czynnym, dużym i produkującym wiele urządzeń zakładem w latach 30. Na stronie
stronie altesdresden.de, czyli stare Drezno, strona po niemiecku, zamieszczę link w opisie tego nagrania, znajdują się m.in. reklamy tej fabryki Arthur Müller z lat 30. Jest tam reklama silników elektrycznych bardzo, bardzo różnego rodzaju, z roku 1930, z roku 1935. Jest reklama wiertarek i różnych narzędzi. Jest na przykład też reklama bardzo ciekawego urządzenia takich obrotowych, troszeczkę wygląda to jak podstawka pod tort, taka obrotowa, okrągła tacka z silniczkiem, która się obracała i służyło to na przykład do tego, żeby na wystawie postawić na tym jakiś towar i ładnie wyeksponować. No nie wiem, na przykład buty na wystawie sklepu z butami, które się obracały i były tam jeszcze jakoś dodatkowo podświetlone. I takie, powiedzmy, ekspozytory elektryczne dla różnych towarów produkowała m.in. ta fabryka Artura Müllera i powstawały tam m.in. właśnie wkrętarki i tak jak chyba też powiedziałem we wprowadzeniu, znalazłem i to dosyć sporo wkrętarek dokładnie tego samego typu SRBS6, ale mających tutaj jeszcze napis Arthur Müller Dresden, czyli Arthur Müller Drezno. Co ciekawe, nawet logotyp był troszeczkę podobny, bo teraz mamy ten logotyp EWD, czyli Elektrowerkzeuge Dresden, teraz, pod koniec lat 70. Natomiast do początku lat 70., chyba do 71 roku, tak jak przynajmniej znalazłem, na tych urządzeniach widniało logo bardzo, bardzo podobne, tylko że AMD, czyli Arthur Müller Dresden. Prawdopodobnie właśnie gdzieś w latach 70. ostatecznie znacjonalizowano fabrykę, która pewnie do tego czasu była i tak pod zarządem państwowym, ale przynajmniej zachowała jeszcze jakieś tam pozory prywatnej własności. Może w tym czasie zmarł już właściciel, może całkowicie odsunięto go od zarządu tą firmą. No w każdym razie od końca lat 70. ta dawna fabryka Artura Müllera nazywała się już VEB Elektrowerkzeuge Dresden. Przyznaję, że nie jestem pewien, co się z nią stało później po zjednoczeniu Niemiec. No w każdym razie dzisiaj pod tym adresem Leptauerstrasse 40 w Dreźnie znajduje się duży sklep Aldi. Jeżeli chodzi o test tego urządzenia, to trochę mi głupio, ale ja nawet nie mam za bardzo teraz jakichś takich śrub, przy których mógłbym w jakichś metalowych konstrukcjach czy innych wykorzystać tę wkrętarkę. No nie wiem, wziąłem takie meblowe śruby, wkręciłem nakrętki w imadło. Spróbujmy kilka z nich tutaj wkręcić. Zwróćcie uwagę, że tam w niektórych momentach, kiedy śruba już dochodzi do końca i jest zablokowana, bardzo fajnie słychać działanie tego mechanizmu udarowego we wkrętarce. No, faktycznie idzie to w miarę szybko. Jak widzicie, dosyć szybko się te śruby wkręca. Myślę, że gdybym montował jakieś przyrządy, przy których taka wkrętarka by się przydała, no to można by to rzeczywiście taśmowo bardzo szybko robić.
Na koniec bardzo Wam dziękuję za ten wspólny przegląd tej wkrętarki z czasów enerdowskich, wyprodukowanych w fabryce elektronarzędzi w Dreźnie, VEB Elektrowerkzeuge Dresden, w fabryce z dużo dłuższą historią, sięgającą co najmniej lat 30. Mówiliśmy już o tym. Była to specjalistyczna fabryka precyzyjnych silników elektrycznych Artura Müllera w latach 30. Ja postaram się w każdym razie poszukać więcej urządzeń pochodzących z tej fabryki, może nawet jeszcze właśnie z czasów międzywojennych. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo Sławkowi za udostępnienie tej wkrętarki do prezentacji tutaj na kanale. Myślę, że tak w miarę porządnie ją obejrzeliśmy. Na pewno można by to urządzenie jeszcze bardziej rozmontować, można by cały silnik w tej wkrętarce rozmontować. Można by oczywiście, i postaram się to kiedyś zrobić, zaprezentować jakieś akcesoria do tej wkrętarki, bo może coś takiego, może taki komplet kiedyś uda mi się dostać, ale na razie myślę, że nie jest źle. Sam jestem zaskoczony, że ten film wyszedł dosyć długi, bo spodziewałem się raczej takiego bardzo szybkiego rzutu oka na to urządzenie, a okazało się, że samo urządzenie jest bardzo solidne i ciekawe i historia tego urządzenia jest ciekawa, także myślę, że wyszedł z tego bardzo fajny odcinek. Czy ta wkrętarka jest urządzeniem nadającym się do użytku na co dzień? Na pewno. Ja tutaj w warsztacie raczej korzystam z takiej udarowej wkrętarki Makity z bardzo łatwą regulacją kierunku obrotów. Zresztą ona często się pojawia, jak mam gdzieś tam kłopot z wykręceniem jakiejś śruby w jakimś urządzeniu. Chyba ostatnio przy przeglądzie wiertarki grupy technicznej Baniocha widzieliśmy tę wkrętarkę czy wykrętarkę Makita. Natomiast to urządzenie na pewno też by się w warsztacie bardzo przydawało. No, trzeba tylko poszukać, dopasować, może znaleźć od innych urządzeń te końcóweczki, te bity różnych rozmiarów i różnych kształtów, jakiś taki krzyżakowy na pewno by się przydał i wtedy to urządzenie mogłoby dopiero rozwinąć swoje możliwości i pokazać, co potrafi. Tak jak powiedziałem, takich akcesoriów postaram się więcej znaleźć, więc do tego typu urządzeń na pewno będziemy wracać, a już niedługo zajmiemy się montażem, a właściwie najpierw diagnozą wirnika w silniku bardzo fajnej wiertarki grupy technicznej Baniocha z 1974 roku, którą częściowo już tutaj widzieliśmy. Widzieliśmy odcinek poświęcony demontażowi tej wiertarki, więc teraz w następnym odcinku zajmę się chyba montażem odkurzacza Hoover, tym bardziej, że mam to już zrobione, muszę tylko przygotować film, a potem wrócimy do tej starej polskiej wiertarki, a urządzenia z NRD na pewno też będą tutaj jeszcze wracały. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj i do zobaczenia.